Zanim jeszcze opowiem, to powiem Ci tak, zawsze jest tak, że no generalnie na te szkolenia w większości to są mężczyźni. Wyobraź sobie, że czekało na mnie 20 parę kobiet, tylko i wyłącznie. O, proszę bardzo. A ja Więc w ogóle podpowiem, że było zupełnie słyszałem coś innego. te pytania, które się tam pojawiały. Byłeś dosyć często atakowany tymi pytaniami i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, to też jest właśnie fajne podczas szkolenia, bo daje Ci taki odzew, że oni Cię faktycznie słuchają, że są zainteresowani tym, co mówisz. No i że ten czas poświęcony nie idzie w kosz. Dzień dobry, witam wszystkich, którzy słuchają i oglądają kolejny odcinek Roller Coastera. Chwilkę nas nie było, ale wracamy. Chyba jeszcze nie było w studiu, przepraszam wszystkich wcześniejszych gości, ale aż tylu przystojnych mężczyzn naraz. Michał Raimczuk, ja się przedstawię jako gospodarz podcastu, a wy przedstawcie się, bo gospodarza mamy tu przynajmniej jeszcze jednego. Gośćmi dzisiejszymi są Tomasz Chojka, Roleplay Academy Manager. Artur Uczej, dział szkoleń, też menadżer. sami menedżerowie. Tak jest. Powiedzcie proszę, Tomek, od ciebie zacznijmy, bo ktoś, kto słucha podcastów od początku, mógł zatrzymać się na tym, że szefem... Przede wszystkim fanem jestem Twojego podcastu. A to wiem, więc ja też bym chciał zauważyć, że to jest bardzo wyczekiwany przeze mnie moment. Nie dość, że oglądam, to jeszcze uczestniczę w nich od strony, od kuchni. Masz rację i w sumie dobrze, że to przypomniałeś. Bardzo wyczekiwałem tego momentu, kiedy Tomek się pojawi w końcu jako gość, a nie jako fan numer jeden. I to wcale nie jest żart, bo często było tak, że Tomek dostawał wersje, które były jeszcze przed publikacją robocze i naprawdę ich słuchał i oglądał. Natomiast wracając do tego wątku wcześniejszego, osoby, które właśnie słuchały, bo jeszcze nie mogły oglądać podcastu od początku, mogły zapamiętać, że szefem Roleplay Academy był Marcin Gorzała. Dokładnie tak. Który ma się bardzo dobrze i który jest nadal w naszej firmie. Pozdrawiamy go. Pozdrawiamy Marcina. Dokładnie tak, jest dalej w naszej firmie, natomiast Tomek, ty od tego roku jesteś następcą. Dokładnie tak. 3 lata z Marcinem pracowałem w Roleplay Academy. Marcin objął nowe stanowisko sprzedażowe, oddał mi jakby wodzę w tym kierunku, no i staram się robić wszystko, żeby było jak najlepiej. Fajnie, że powiedziałeś, że to 3 lata, bo nie jesteś kimś z łapanki, tylko zdobywałeś to doświadczenie właśnie u boku Marcina. Dokładnie, uczyłeś się zresztą tak. Wcześniej też już miałeś doświadczenie w branży, prawda? Tak, wiesz co, jakby w branży budowlanej, jakby w zamocowaniach, jestem już od dłuższego czasu, bo pracowałem w firmie konkurencyjnej. Trafiłem tutaj do firmy też na początku jako handlowiec, później zacząłem współpracę z Marcinem, no i tak to się potoczyło, że jestem teraz tu na tym miejscu. No to też fajna historia, bo takich historii w Roleplagu jest całkiem sporo i nie trzeba wcale naciągać faktów, bo gdzieś tam te wymiany, następstwa i rozwój przede wszystkim gdzieś tam się pojawia. Dokładnie tak. Artur, ty powiedz, czym się zajmujesz na co dzień. To jest troszeczkę taka sytuacja szczególna, bo jakby reprezentujecie dwa obszary inne trochę w firmie. Dokładnie. Tomek bardziej świat, ty bardziej Polska. Ale mimo wszystko i tak bardzo mocno ze sobą współpracujemy. No i tutaj dokładnie tak jest, jak Tomek właśnie powiedział. Coraz ściślej. Jakbyś powiedział właśnie, na czym polega zanim przejdziemy jeszcze do bardzo fajnego projektu, który Artur wspólnie z Darkiem, którego też rozumiem, pozdrowimy jeszcze. Cześć Darek, pozdrawiamy jak najbardziej. Prowadzi. Powiedz, na czym polega twoja rola w Roleplay Academy i twoja współpraca z Tomkiem? Jeżeli chodzi o Roleplay Academy, no to tak naprawdę muszę zacząć od samego początku. Ja w firmie jestem rok i dokładnie prawie 4 miesiące. Od lipca zeszłego roku objąłem stanowisko. Ale to nie jest tak, że liczysz, bo ci źle, tylko po prostu pamiętasz. Nie. I nawet mało tego. Ja powiem szczerze, że przez te, no powiedzmy prawie 1,5 roku nauczyłem się tak dużo, jakbym pracował tutaj już ze 3 lata. Mam takie wrażenie. Oczywiście to w pozytywnym znaczeniu. Natomiast czym się zajmuję na co dzień? Zajmuję się szkoleniami tutaj właśnie na terenie Polski, tak jak wspomniałeś. Natomiast też zajmuję się koordynacją pracy swojej i Darka, którego tutaj bardzo gorąco Darka nazwisko wymienisz, żebyśmy tak jest, Darka Orłowskiego, to bardzo ważne, który mnie tutaj też bardzo mocno wdrażał. Jeżeli chodzi Trochę nam brakuje go dzisiaj, ale jest w terenie.
Tak, jest w terenie, ma też bardzo takie duże szkolenie gdzieś na wybrzeżu, już teraz nie pamiętam dokładnie miejscowości, więc kawałek drogi od Można nas sprawdzić jest. na stronie internetowej, o czym też potem porozmawiamy. Tak jest. Jeżeli chodzi o współpracę z Tomkiem, to przede wszystkim tak naprawdę współpraca jest bardzo mocna pod kątem jakby wykorzystania samej Akademii i pod kątem tak naprawdę tego, co ja na początku też tutaj jakby przeżyłem, tak? Czyli mówimy tutaj o wdrożeniu. Tomek też mi bardzo mocno pomógł w tym wdrożeniu razem z Darkiem i jeszcze wcześniej z Bartkiem Czudzinowiczem, który też ma się dobrze, jest tutaj w strukturach firmy i też go pozdrawiamy. Natomiast jeżeli chodzi o takie codzienne działania, które gdzieś tam wykonujemy, no to jest między innymi ten taki punkt styczny, czyli chociażby nasze spotkania tutaj z naszymi klientami, naszymi gośćmi w Akademii, tak? No i jakby cały czas działamy na etapie chociażby koordynacji pracy wspólnej właśnie pod kątem terminów na przykład, tak? Ale tak jak właśnie tutaj Artur wspomniał o tym wszystkim, my jesteśmy szkoleniowcami, ale nie tylko jakby uczymy, my też się uczymy, tak jak Dokładnie. było wspomniane. Też dokształcamy się, produkty ewoluują, dochodzą nowe produkty w ofercie naszej przede wszystkim, więc też musimy być cały czas na bieżąco. No wy macie tak naprawdę, są działy u nas, gdzie jest ta wiedza bardzo wyspecjalizowana Tak. I to są jakieś takie ściśle określone przestrzenie. U was ta wiedza na temat produktów musi być właściwie na bieżąco aktualizowana non-stop, tak jak Dokładnie. powiedziałeś. Zgadza się. Jesteście takimi trochę omnibusami. No w można firmie. tak powiedzieć. No. Słuchajcie, jesteśmy... Z całych sił się staramy. Mogę potwierdzić, że tak jest. Jesteśmy dzisiaj w miejscu, w którym nagrywamy, właściwie odkąd zaczęliśmy nagrywać chyba wideo podcasty. Natomiast właśnie tak jak na początku powiedziałem, tym razem mamy i gospodarza tego miejsca, i ścisłego jego współpracownika. Powiedzcie, co tutaj się dzieje? Może Tomek, jakbyś powiedział w takim skrócie, czym w ogóle jest, bo ja nie wierzę, że jest dużo osób, które nie wiedzą, co to jest Roleplay Academy, ale mimo wszystko dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Roleplay Academy, króciutko o jej historii. Więc tak, tutaj w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, jakby głównym przeznaczeniem tego miejsca to są przede wszystkim szkolenia. Szkolenia naszych klientów, naszych współpracowników, bo oni też biorą udział w szkoleniach. Też staramy się przekazywać im wiedzę na temat produktów, update'ować tą wiedzę przede wszystkim. Ale nie tylko. Nagrywamy podcasty, nagrywamy nasze filmy na YouTube, organizujemy spotkania. W zeszłym roku tutaj w Akademii był summit organizowany. Więc ta Akademia... Przyjechały tak spółki Roleplay z całego świata. z całego świata przyjechało i tutaj robiliśmy takie właśnie spotkanie, więc tak naprawdę Akademia cały czas żyje, tak? Więc tutaj jest tak- wykorzystywana do maksimum, można powiedzieć. Tak, a powiedziałbyś dosłownie w kilku zdaniach o jej początkach, skąd pomysł się wziął na to, uczestniczyłeś w tych wszystkich zmianach w rozwoju Akademii, jakby ona nie jest już tylko w jednym miejscu, tylko jest w kilku, zaraz powiesz dokładniej niż ja i nie tylko w Polsce oczywiście. Oczywiście, wiesz co, jak przyszedłem do Marcina i razem z nim zacząłem współpracę, Akademii nie było zbyt wiele. Na pewno była tutaj w Polsce, we Wrocławiu, była też w Paryżu i w Londynie chyba. Tak. Razem z Marcinem już otwieraliśmy Mediolan, później to było Porto, Czechy i Litwa. Więc te 4 akademie, przy tych 4 akademiach już miałem okazję jakby uczestniczyć przy ich otwarciu, wiesz co, przede wszystkim organizacji, tak, bo jakby głównym zamysłem jest, żeby te akademie miały taki wspólny, nie wiem jakby to nazwać, taki wygląd. Jako sieć Tak, po prostu jako działających sieć, akademii dokładnie. z siedzibą we Wrocławiu. Nie da się tego, wiesz, w 100% odtworzyć, bo pomieszczenia są różne, w których były organizowane, więc jakby tak stricte nie da się tego odtworzyć, ale jakby główny zamysł zawsze był utrzymywany, tak? Więc przy 4 akademiach już miałem okazję gdzieś to koordynować z Marcinem. Przede wszystkim też być
tam w tych miejscach, bo też jeździliśmy do tych akademii i tak naprawdę je tam od zera tworzyliśmy. Nie? Tak, bo to musi być jakby za każdym razem Tak. pieczątka jakości przez Was wystawiona, tak? Że tak. tam wszystko się zgadza, że to jest dokładnie ten sam, tak jak powiedziałeś, rozmieszczenie może być różne, natomiast klimat jakby i Dokładnie. wiedza, która jest tam transferowana, wszędzie jest podobna. Dokładnie tak. Posłużę się troszeczkę ściągą, bo mamy dużo dzisiaj rzeczy do Tematów do obgadania, ale zacząłbym od tego, który jest chyba tak naprawdę meritum działalności Akademii Roplaga, czyli właśnie szkolenia, o których już i wspominał Artur i Ty. Nie wywołuję nikogo z Was do tablicy, kto będzie chciał. Powiedzcie trochę o tym właśnie, o tym sednie działania Ropak Academy, czyli o szkoleniach, do kogo one są skierowane, w jaki sposób przebiegają. Opowiadajcie. Doświadczenie macie ogromne. Do kogo są skierowane? Tak naprawdę skierowane są do wszystkich, można powiedzieć, do osób, które przede wszystkim interesują się tą częścią biznesu, dla naszych klientów, dla naszych współpracowników, dla naszych tutaj kolegów w firmie. Dla działów sprzedaży? Dla działów sprzedaży, więc tak naprawdę dla każdego. Tak? Jeżeli chodzi o etapy, które przechodzą podczas tego szkolenia, zawsze staramy się, wiesz co, w taki sposób działać, że na przykładzie pracownika nowo zatrudnionego dostaje dostęp do platformy e-learningowej. Tam, że tak powiem, dostaje taką pigułkę wiedzy, znajomości o produkcie, żeby na następnym etapie, którym już na przykład może być tutaj w akademii, żeby już wiedział mniej więcej o czym, że tak powiem, z czym to się je. Tak? Więc są też tak naprawdę między tymi dwoma szkoleniami są jeszcze szkolenia webinaryjne. Tak? Szkolenia webinaryjne w moim przypadku przeważnie są kierowane też do klientów, też do naszych współpracowników, ale z zagranicy, tam gdzie nie możemy, wiesz, tu i teraz dotrzeć, tak? Więc, że wiesz, że nie jesteśmy w stanie, nie wiem, wsiąść w samochód i za 3-4 godziny być u klienta, tak? No, nie sposób na przykład czegoś takiego załatwić no, logistycznie w momencie, chociaż, tak, gdzieś na tam to przykład nie lecieć wypada. odwiedzić klienta albo współpracowników w spółce w Bangkoku. I Tak? wtedy organizujecie Tak. właśnie webinaria, bo to różnie Tak. gdzieś tam się wymaga. Dokładnie. Tak? I tutaj dotykamy kolejnej takiej gałęzi, w której właśnie ta współpraca, o której Tomek mówił i Ty też pytałeś, nabiera pewnych takich konkretnych cech. Dlatego, że na przykład Tomek mówi o webinariach dla osób, które dopiero w firmie tutaj u nas się pojawiły. I to jest ten taki etap początkowy, natomiast no, lada moment nawet, bo między 8 a 12 kwietnia, czyli lada moment, tak zaraz po świętach, będziemy mieli... Albo już za nami to może być w momencie emisji tego Emisji, podcastu. może tak, 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 być, tak, może tak. tak być. Będzie kolejna grupa na przykład nowych pracowników, którzy muszą przejść szkolenie wdrożeniowe i na przykład to, o czym Tomek mówił w wypadku webinarii, no to jest tak, że na przykład na stronie oni dostaną tą informację taką powiedzmy bardzo konkretną, natomiast tutaj przetestują to. Oni nie tylko jakby będą wiedzieli o tym, ale będą mogli to sprawdzić już naocznie, a może nawet i naręcznie w cudzysłowie. No tak, bo powiem, tutaj, fizycznie, bo tutaj dokładnie. rządzi w Akademii tak naprawdę Dokładnie, praktyka. tak. To teoria jest takim wstępem, czasami też zaczyna się w tamtej salce, która jest obok nas, natomiast potem przechodzą czy pracownicy, czy klienci, czy eksperci, bo tutaj też chyba Tomek zacząłeś temat taki, że wy tą wiedzę dostosowujecie do osób, które uczestniczą, prawda, Zgadza się. w szkoleniach. No dobra, i załóżmy, że ta część teoretyczna się zakończyła. Przychodzą uczestnicy szkolenia do chyba jednego z najfajniejszych miejsc w ogóle w Ropak. Co się dzieje? Tu się dzieje wiele rzeczy i ja tutaj jeszcze taką małą zajawkę zarzucę, bo na przykład też od niedawna pojawia się u nas młodzież tutaj w Akademii. Tak, to potem jeszcze pogadamy. I dla niektórych z nich, ja nie mówię że teraz tylko w kontekście młodzieży, ale tych osób, które u nas goszczą, bo na przykład w szkoleniach wdrożeniowych biorą również pracownicy biurowi, którzy no, niewiele mają później styczności z tymi produktami, Zgadza się. które są na przykład w handlu u nas. Tak? No i generalnie takie osoby nagle przekonują się naocznie, fizycznie, że na przykład, nie wiem, ta motowiertarka nie jest taka straszna. Że można sobie z tym poradzić, jakkolwiek to brzmi, bo nam oczywiście tutaj się nie wydaje to straszne, natomiast są osoby, które na przykład nie mają potrzeby w ogóle tego dotykać. Albo dotykają raz na chiński rok, Tak, bo dokładnie. coś trzeba w domu. Ale wiesz, strach ma duże oczy. To w przypadku właśnie motowiertarki, tak jak Artur mówi, też jest w przypadku osadzaka gazowego, gdzie Dokładnie. kurczę, on na zdjęciu taki duży, on taki lekki i nie ma takiego odrzutu na przykład. Nie? Więc to jest
fajna sprawa, że ludzie po prostu mogą się przekonać co do produktu. Nie? Czyli styczność jakby z produktami Rawplaga i tutaj oczywiście mówimy też o wszelkich zamocowaniach, wszystkich rzeczach, Tak. z których Rawplag gdzieś tam słynie, ale właśnie z tym segmentem, który u nas się bardzo dynamicznie rozwija, czyli elektronarzędziami, nowymi elektronarzędziami, bo to często jest też tak, że uczestnicy pełnią trochę taką rolę testerów też, prawda? Dokładnie. Gdzieś tam rzeczy, które jeszcze na rynku, których jeszcze na rynku nie ma. Powiedzcie, na razie może trochę o naszych klientach. To są ludzie w bardzo różnym wieku, rozumiem, zajmujący się różnymi rzeczami. Program jest, już wiemy, że dostosowany do tego, kto co wie, żeby nie było tak, że ekspert nagle uczy się tego, jak trzymać prętarko-wiertarkę i że nie trzeba jej dociskać, tylko wystarczy przytrzymać się. Ta wiedza też wydaje się podstawowa. Nie dla wszystkich była, na przykład dla tego pana, który tutaj siedzi. Ja zawsze dociskałem tak bardzo, bardzo, bardzo mocno. Ale dalej się jej boisz? Bać się nigdy nie bałem, natomiast zupełnie niepotrzebnie i głupio, tak jak wiele zresztą osób, które właśnie na co dzień nie robi, dociskałem, a jest to kompletnie niepotrzebne. Słuchajcie, to jest tak, najpierw pierwsza część, na czym polega? Bo to jest często, że podzielone na części. Tak, żeby osoby, które jeszcze nie brały udziału w szkoleniach, miały pewne wyobrażenie tego, co mogą zrobić. To tak jak wspomniałem, to wszystko zależy od tego, jak też, co klienci chcą zobaczyć, tak? Ponieważ sam wiesz, że kategorii w naszym portfolio jest sporo. Klienci... Żeby nie powiedzieć... O, dobra. No. Bardzo dużo. Tak. Jest dużo i wiesz, klienci są z różnych branż, tak? Tak jak są hydraulicy i są elektrycy, wiesz, no nie każdego interesuje to samo, tak? Więc też w zależności od tego, dla kogo, kto przyjechał tutaj i w jaki sposób skonstruowaliśmy dla niego to szkolenie, bo tak jak na przykład będą to powiedzmy hydraulicy, no to zaproponujemy im szkolenie przede wszystkim z jakiegoś osadzaka gazowego, z szybszej instalacji uchwytów na przykład. Dla powiedzmy instalatorów na budowach opowiemy coś więcej o kotwach, więc tutaj tak naprawdę trzeba... Elastyczność jest duża, tak? Elastyczność i przede wszystkim trzeba wiesz, sprecyzować, jakie to szkolenie. To ja jeszcze dopowiem jakby ze swojej strony, jak to jest w tym takim powiedzmy oddziale polskim organizowane. Bardzo często te osoby, które trafiają tutaj do nas do Akademii, mówimy o klientach, oni są organizowani tak naprawdę przez naszego handlowca, który w danym terenie działa. I taki handlowiec daje nam informację, czego ci ludzie konkretnie potrzebują. I my wtedy jakby organizujemy całe szkolenie właśnie zgodnie z tym, co dostaliśmy od tego handlowca po to, żeby te osoby, które do nas przyjadą, miały z tego po prostu nie dość, że jakby pożytek w kontekście wiedzy takiej produktowej i praktycznej, to dodatkowo też przy okazji trochę zabawy. To jest też taka, od razu wychodzi na wierzch współpraca, przepływ informacji między różnymi oddziałami firmy, tak? Bo tutaj faktycznie ta informacja poza wiedzą, ale ta informacja, kto czego potrzebuje, też jest kluczowa. Tak, ale co ważniejsze, jeszcze tutaj dopowiem, Dopowiadajcie, często się tak zdarza, że jest zaplanowane jakieś szkolenie, a klient zobaczy, co tutaj mamy, a to jeszcze o tym byśmy chcieli, więc... To się zgadza. Właśnie chciałem zapytać, bo... To nie jest tak, że wiesz, jakieś jesteśmy elastycznie, że to jest zaplanowane, koniec, kropka. Jeżeli klient jest zainteresowany czymś innym i widzi rozwiązanie dla swojej pracy na budowie przy pomocy czegoś, co tutaj zobaczył, nie ma sprawy. Bo chłopaki... Doświadczenie właściwie, tak jak Artur powiedział, zbieracie z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc tych szkoleń, naprawdę robicie bardzo dużo. To możemy powiedzieć mniej więcej o tej skali, jak to wygląda w ciągu miesiąca, kwartału, nie wiem, roku. Nie chodzi o konkretne jakieś tam dane, ale mniej więcej, żeby było wyobrażenie. Wiesz co ci powiem, odkąd wróciłem po świętach z urlopu do dzisiaj... Bo dzisiaj mamy koniec marca. Mamy więc... koniec marca. 2 godziny temu skończyłem kolejne szkolenie dla inżynierów z RPA.
Wietnam, Tajlandia, RPA, wszystko. No tak, wszystko po prostu. wszystko dokładnie. A zanim jeszcze opowiem, to powiem Ci tak, zawsze jest tak, że no generalnie na te szkolenia w większości to są mężczyźni. Wyobraź sobie, że czekało na mnie 20 parę kobiet, tylko i wyłącznie. O, proszę bardzo. A ja Więc w ogóle podpowiem, że było zupełnie słyszałem coś innego. te pytania, które się tam pojawiały. Byłeś dosyć często atakowany tymi pytaniami i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, to też jest właśnie fajne podczas szkolenia, bo daje Ci taki odzew, że oni Cię faktycznie słuchają, że są zainteresowani tym, co mówisz, no i że ten czas poświęcony nie idzie w kosz. Nie? Na czym skończyliśmy? Na tym, że faktycznie czytasz mi w myślach, bo kolejne Okej, pytanie dobra, uprzedziłeś, to trochę- ale bardzo dobrze, No. bo to naturalnie właśnie nam fajnie wychodzi. Skończyłeś na tym, że dygresją było to, że zazwyczaj mężczyźni, Tak. natomiast tutaj same kobiety, a zaczęliśmy mówić troszkę o tej skali. O skali szkoleń. Wiesz co, odkąd, tak jak wspomniałem, odkąd wróciłem z urlopu, to było w połowie stycznia, średnio 4 razy w tygodniu mam szkolenie. W moim przypadku. I to zawsze jest Są kilka to- godzin, prawda? 6 Tak, godzin, 5 godzin? Wiesz co, w zależności, bo to są mieszane i mam czasami, to jest mieszane przede wszystkim u mnie z webinariami, bo ja przede wszystkim jakby szkolenia tylko i wyłącznie dla naszych klientów i współpracowników za granicą, ale też miałem bardzo dużo gości, którzy odwiedzili nas tutaj w Akademii w Polsce. No tak, bo to Nie? jest stacjonarne szkolenia też Tak, są. No, tak, więc tego przeważnie te szkolenia takie, gdzie klienci nas odwiedzają, no to w zależności, jeżeli wliczamy czas po szkoleniu, no to nawet i wiesz, 16 godzin, nie? Tego oficjalnie nie mówimy. To wytnie. Ale To nie. się wytnie. To się wytnie, Nie, ale, no, wiesz, żartujemy ale to jest czas poświęcony dla tych ludzi, tak? Jeżeli są to szkolenia online'owe, no to przeważnie około 2-3 godzin, w zależności jaki temat prowadzimy, w zależności jaka jest interakcja też z ludźmi przede wszystkim na kamerkach. Nie? Bo na kamerkach niestety jest troszkę ciężej, ale Ale to też się chyba zmieniło, Zmieniło po się, tak, pandemii, bo tak. tutaj ludzie się bardziej przyzwyczaili do tej formy komunikacji. Tak. Artur, u Ciebie podobnie? U mnie troszeczkę inaczej, dlatego że mamy więcej szkoleń wyjazdowych i z racji tego, że we dwóch ogarniamy praktycznie całą Polskę. Pozdrawiamy po raz trzeci Darka. Tak, Darka cześć Wózka, Darek. tak. Ogarniamy całą Polskę, no to gdybym to tak policzył na ten moment, a jestem chwilę przed jakby podsumowaniem pierwszego kwartału, na ten moment byłoby to około 70 szkoleń ogólnie. W ciągu 3 miesięcy, niecałych, bo tak naprawdę mamy krótszy marzec, tak? Tak. Tak, poświąteczny okres. No. No i to są takie szkolenia, które są zarówno wyjazdowe, głównie wyjazdowe, bo my webinarii mamy zdecydowanie mniej, natomiast też są szkolenia związane chociażby z takimi powiedzmy bliskimi tutaj aktywnościami. Ostatnio było takie spotkanie na przykład w Oławie, gdzie mamy na przykład umówioną taką grupę elektryków, którzy pracują w różnych miejscach, do których będziemy podjeżdżali na przykład z naszym osadzakiem. I to się zadzieje tak, że na przykład w ciągu dnia odwiedzimy 3 miejsca, żeby po prostu pokazać, jak to w ogóle działa w praktyce, jak to można wykorzystać. No wiadomo, to prawdopodobnie się przełoży w jakiś sposób na biznes i to też między innymi o to chodzi. To bardzo ciekawy wątek jest i za chwilkę bym o to Was zapytał, natomiast jeszcze jedno pytanie, bo osoby, które przychodzą do Was i są uczestnikami szkoleń, albo zaczynają od początku zdobywanie wiedzy, albo są w trakcie, albo ją poszerzają. To są uczestnicy. Oni się mogą mylić, mogą nie wiedzieć pewnych rzeczy, mogą się bać, tak jak mówiłeś, Zgadza się. Asher. Wy macie doświadczenie ogromne. Zdarzają Wam się w ogóle jeszcze wpadki jakieś podczas szkoleń, czy nie przyznajemy się do tego? Mam być szczery czy dyplomatyczny? Szczery. Czy zdarza się na przykład tak, się że- dostosuję, ja się dostosuję. ja wiele razy byłem świadkami jakby prowadzonych przez Was szkoleń i to zawsze jest, to nie jest powtarzanie tych samych formułek, wy zawsze wspomniałeś o interakcji, zawsze wchodzicie w tą interakcję z uczestnikami. Ja nie byłem świadkiem wpadki. Wy, chyba, że nie zauważyłem, bo często jest tak, że zauważyłeś. mistrzowie... To jest ta sztuka to jest- właśnie, no, to jest ta właśnie. sztuka. Wiesz co, zdarzają się, no, nikt nie jest idealny, ale przez ten okres, który już pracujemy w tej branży, wiesz co, chyba wydaje mi się, że nawet Artur może to potwierdzić, że wyuczyliśmy sobie taki myk, że potrafimy to ukryć. Rozumiem. Jak prawdziwi... Potrafimy, ja potwierdzam, że też się wpadki zdarzają, tak. Tak jest. Artur, zacząłeś bardzo interesujący wątek, czyli o to, jak Wasze szkolenia przekładają się na biznes, na sprzedaż. Na czym to dokładnie polega, bo nie wszyscy rozumieją tą zależność. Wy po prostu szkolicie teoretycznie, jak popatrzeć z boku. Natomiast Zgadza to idzie dalej. To idzie dalej i to jest czasami bardzo ciekawy efekt, bo wydaje się, że wchodzimy w rynek, który jest w
pewien sposób okrzepły. Nie? No bo tam nie ma takich innowacji. Ja jakby wywodzę się z zupełnie innej branży, gdzie powiedzmy innowacje pojawiają się co chwila, natomiast tutaj powiedzmy ten rynek budowlany jest troszeczkę wolniejszy, w cudzysłowie oczywiście. Nie w cudzysłowie, to jest tak, że to faktycznie branża Płynie inaczej, tak. płynie inaczej. No i generalnie na przykład są takie sytuacje, gdzie spotykam takich naprawdę budowlańców z krwi i kości w pozytywnym znaczeniu, bo to różnie można rozpatrywać. I na przykład on po raz pierwszy w życiu bierze do ręki osadzak i mówi: wow, ja o tym słyszałem, ale teraz mogę tego spróbować. I my jako powiedzmy dział szkoleń stricte nie dostajemy takich zestawień na zasadzie: słuchajcie, tutaj po waszym szkoleniu zadziało się to i to, ale dostajemy na przykład informację od handlowca, który mówi: panowie, dzięki, że byliście, bo dzięki temu sprzedałem tam x sztuk czegoś, na przykład. No nie? I to jest taki element, który jakby nam daje informację, że ta nasza praca to nie jest tylko to, że my gdzieś tam sobie jeździmy, rozmawiamy z ludźmi. Tak? To jest tak naprawdę efekt, który później faktycznie pojawia się u kogoś, w cudzysłowie w wypłacie de facto, tak? No bo on jako handlowiec gdzieś tam nas zaprosił do jakiegoś punktu, myśmy zrobili swoją pracę, on dzięki temu zrobił biznes. I to wszystko się na mój chłopski rozum przynajmniej tak fajnie zazębia, bo jak was słucham, to tak, szkolicie pracowników, nawet administracyjnych, którzy się tym na co dzień jakby nie zajmują, inne rzeczy są w obszarze ich, gdzieś tam zakresie ich obowiązków. Natomiast tak, szkolicie handlowców, żeby mieli wiedzę Na temat najwyższą, na najwyższym poziomie, jaką mogą mieć na temat produktów, bo wtedy im lepiej się rozmawia z klientami. Szkolicie też klientów, żeby oni mieli dostęp na przykład do nowości produktowych, tak, żeby mogli, tak jak powiedziałeś, Artur, spróbować rzeczy, o których słyszeli, ale których nie korzystali. I w tym momencie bierzecie udział jakby w każdym etapie, czy prawie każdym etapie biznesowym gdzieś tam. Dobrze, jeżeli źle mówię, to jak zwykle proszę o poprawianie. Mówisz dobrze, ja tylko dosypię jeszcze troszeczkę do tego woreczka, bo tak naprawdę z racji tego mojego doświadczenia, które wyniosłem z poprzedniej firmy, bo ja oprócz tego, że byłem trenerem produktowym, byłem też trenerem sprzedażowym. I to, co się na przykład zadziewa też tutaj, jest tego troszeczkę mniej, bo to jest kwestia jakby skali, natomiast pojawiają się też szkolenia typowo sprzedażowe. Czyli na przykład już mieliśmy szkolenie dla naszych inżynierów, mieliśmy szkolenie dla ekipy Przemka Wiśniewskiego, którego też tutaj oczywiście pozdrawiamy, więc jakby te szkolenia nie tylko są już wyłącznie produktowe. Tutaj w Akademii też czasami trafiamy na naszych pracowników, którzy bezpośrednio działają w terenie, w handlu. No i generalnie też dostają informacje na przykład, jak skutecznie rozmawiać z jakąś tam osobą. No i oczywiście jakby tą wiedzę, jeżeli tylko chcą, bo to wszystko zależy oczywiście od tej osoby, która na tym szkoleniu się pojawia, mogą wykorzystać później w praktyce. Okej. Tomek, wcześniej mówiłeś przy okazji rozwoju Akademii o tym, że są kolejne akademie na całym świecie gdzieś tam otwierane. W ostatnim okresie gdzieś tam roku, dwóch, z tego co ja mniej więcej kojarzę, zaczęli być też w tych miejscach pracować dedykowani trenerzy Akademii. Powiedzcie, bo to jest tak, że czasami się pojawia wakat, czy tutaj u nas w Polsce, czy się pojawia za granicą. Jakie predyspozycje według was, ja was trochę znam i wiem, że macie te predyspozycje, ale opowiedzcie trochę o takich predyspozycjach trenera produktowego, eksperta z Rolepak Academy. Czym on musi się wyróżniać? To ja może zacznę od jednej bardzo ważnej rzeczy. Ja już pomijam Tu też będą słuchały i oglądały osoby, które są zainteresowane na przykład Na pracą przykład. w Rolepak Tak. i warto, żeby wiedziały takie rzeczy. Tak, to jest jakby ta podstawowa wiedza, którą ja jakby identyfikuję, którą powinien taki trener mieć. Już pomijam sam fakt, że ta komunikatywność musi być na dosyć wysokim poziomie. Tutaj powiedzmy osoba, która jest komunikatywna, to już jakby połowę drogi ma za sobą. Musi lubić gadać i Tak, musi tak, potrafić gadać. Tak, zgadza się. Druga rzecz, która się musi pojawić jakby w mojej ocenie, to jest na pewno to, że musi umieć mówić po ludzku, bo on za chwilę przekłada język techniczny na tak zwany język język ludzki. ludzki, dokładnie. A to jest bardzo trudna sprawa w ogóle. Trzeba przede wszystkim, wiesz, są różne aprobaty, istnieją do naszych produktów, więc to po prostu trzeba jakby, wiesz, wiedzieć, co tutaj jest, rozumieć to, przetransferować to trochę w głowie, przetłumaczyć to później na ten język, żeby klient go zrozumiał, tak? Więc jakby taka uniwersalność i elastyczność drugiego człowieka, no a wydaje mi się, że jakby też taka może nie przebojowość też, ale takie zero strachu, nie? Że nie boisz się podejść do tego produktu, wiesz, nie boisz się wziąć tam, wiesz, osadzaka do ręki motowiertarki, po prostu próbujesz, tak?
Chcesz. Wspominacie o takich bardziej jakby umiejętnościach miękkich, one tak się nazywają. Chyba. No tak. Czyli te cechy są najważniejsze. Rozumiem, że reszty każdy, kto poza tym, że jest komunikatywny, ale ma trochę w głowie oleju, reszty może się nauczyć, rozumiem, albo douczyć ewentualnie, Nauczymy. tak? Moim zdaniem Nauczymy. W końcu jesteście trenerami, tak. Właśnie i dlatego chciałem powiedzieć, że to jest już nasza rola, Tak. żeby te osoby, które ewentualnie chciałyby się pojawić w naszych zespołach, żeby faktycznie potrafiły jakby podejść do tego w taki sposób, No ale chyba jak tutaj widać rozmawiamy. na kamerach nie jesteśmy tacy straszni, Nie. więc na pewno nauczymy. Więc nie ma się czego bać. Słuchajcie, wiemy o szkoleniach stacjonarnych, o szkoleniach wyjazdowych, o webinarach, e-learningach, ale jest oprócz tego, że przystojny, to jeszcze bardzo znany i rozpoznawalny wśród nas Tomasz Chojka, Okej. Potwierdzam. który występuje jeszcze w jednym obszarze bardzo aktywnie zresztą. Powiesz trochę o tym, jak Roleplay Academy i dlaczego i dla kogo, po co pojawia się na YouTubie chyba głównie, Tak, prawda? głównie na Zanim YouTubie. odpowiesz, Tomek, ja widziałem niektóre ale to wiesz, komentarze pod twoimi A właśnie, filmami. ja też widziałem komentarze i tam jest wielu naszych, a to nie wiem w sumie, czy to klienci, czy może po prostu oglądający, Fani, w każdym razie fani. fanki, tak. No tak, są. Chwalą i proszą o więcej, Tomka. Tak. Ale no to słuchaj, no i o to chodzi, tak? O to chodzi, dokładnie. żeby ta interakcja była jak najmocniejsza. Ale może tak, zapoczątkowałem. Już się zawstydziłeś, widzę, że... Zapoczątkowałem, bo Artur też już zaczyna brać udział w nagraniach, więc lada dzień jego filmy również się pojawią, bo to, słuchaj, jest tak, że ustawiona jest jakaś kolejka, więc wypuszczają po Kaskadujemy kolei. to. No w tym momencie tylko ja wyłącznie na YouTubie występuję, bo jakby już chyba od 2,5 roku myśmy to nagrywali. Na początku był taki dosyć martwy okres, bo gdzieś to było nagrywane, nigdzie nie publikowane i tak sobie, kurczę, mówię, nie, jest tu tyle pracy i co z tym, nie? Zapas się robił. Tam. Dokładnie, ale zrobił Ale się jak zapas ruszyło? z tego, ale jak ruszyło, to faktycznie ten kanał też trochę wystrzelił, dzięki też chłopakom, którzy się tym zajmują. Też pozdrawiamy. Też pozdrawiamy, bo to duża współpraca jest również z działem komunikacji, ponieważ oni też dla nas tworzą te treści. Imiona chociaż wymieniącie. Jak już pozdrawiamy wszystkich, Jak już znaczy, no ja na pewno kogo? pozdrawiam Olkę Zabieło, która świetnie pisze dla nas teksty i scenariusze, więc pozdrawiam serdecznie. Wojtek, Kuba tak samo, nie czujcie się Dokładnie. opuszczeni. wszyscy już są pozdrowieni. Ale to tak to też trochę wygląda. No, współpracujemy z sobą, Tak, lubimy zgadza się. jakby, więc naturalnie nam też Dokładnie. Te szkolenia. Te filmy na YouTube to nie są tylko, wiesz, filmami. To są też szkolenia, ale do których możesz wrócić. Tak. Dzisiaj sobie obejrzysz, nie wiem, miałeś gorszy dzień, coś nie wyłapałeś, wrócisz, nie? Wiesz, przede wszystkim pokazujemy przykłady instalacji czegoś na budowie albo jak zastosować dany produkt z naszej oferty, tak żeby faktycznie był dobrze zainstalowany, zgodnie, wiesz, z jakimiś wytycznymi, żeby to faktycznie było tak jak trzeba. I Nie? ta forma jest taka do social mediów jakby też adekwatna, bo to nie są wielogodzinne szkolenia Dokładnie. stacjonarne. To są czy krótkie długie. filmy. Dokładnie, krótkie strzały, krótkie tematyczne strzały. Dokładnie. Ja się trochę nie zgodzę z tym. Na telefonie, na papierosie możesz chwilę otworzyć, zobaczyć jak to robić i wracasz do pracy, tak? Ja się Oczywiście, No nikt dobra. oczywiście nikt z nas nie pali, żeby nie Ależ było. oczywiście. I nie pochwalamy palenia. Nie pochwalamy. Ani innych używek. Artur, chciałeś się wtrącić. Jak Tak. gospodarz ci pozwoli, to możesz. Tak? Dawaj. Ja się trochę z tym nie zgodzę, że to są krótkie filmy, bo tak, one są krótkie dla odbiorcy. Natomiast kiedy my je kręcimy, to zajmuje nam trochę więcej czasu, bo No tak. Ja To chcę- wiadomo, my ten podcast nagrywamy przez tydzień ogólnie biorąc, to wiadomo. Tak. oh my god. Początki nagrywania naprawdę były trudne, bo to wiesz, i tak jakby moje kroki były pierwsze stawiane w tego typu działaniach, więc nagranie jednego filmu to często było 8 godzin, później kolejne tygodnie przez grafika. Przez grafika, można powiedzieć, Krzyś, który jest za kamerami. Za kamerą ale- zawsze schowany, ale wiemy, że odpowiada i jakby pomaga we wszystkim. Dokładnie, ale przede wszystkim czuwa nad tym, Dokładnie. jakby nad tą całą graficzną naszą... Krzyś Kucman, pozdrawiamy. Krzysztof Kucman, pozdrawiamy. Macha. Tak naprawdę, wiesz, wyprodukowanie na przykład 5 filmów trwało około kwartału.
Bo to nie jest też tak, że to wiesz, nagrane i już sobie leci, tak? To po prostu były jakieś poprawki z napisami, więc Krzysia znowu potrafię. Krzyś, Pokaż się na po chwilę, prostu- no chociaż na chwilę na się chwilę, pokaż. chociaż się na Chociaż chwilę- na moment nie się chcę. pokaż się, najwyżej wytniemy, no pokaż się na chwilę, uśmiechnij się. Tak, to jest nasz Krzysiu. Tak. Bo często go nie widać, natomiast widać efekty jego pracy. Tak, wszędzie, dosłownie wszędzie, bo tutaj, tak jak mówię, było nagranie, obróbka, Krzysiu wysyłał do mnie, ja to w pewien sposób merytoryczny obrabiałem, wracało do Krzysia, Krzysiu nanosił poprawki, wracało z powrotem do mnie i w zależności od ilości tych poprawek czasami ta droga była dosyć długa, ale tak mniej więcej mówię, około 5-6 filmów to trwał kwartał, więc to no, niby niedługo, niby długo, ale wiesz. Nie, no to jest dużo roboty, ale rozumiem, że w tym czasie jakby, no też stałeś się już, przepraszam, starym wygą, tak się mówi, starym? Niekoniecznie, to Nie jest starym, jestem nie stary. Dobra, czujesz się, to jest czujesz młody się w wyga, tym, młody wyga, Doświadczony. czujesz się w tym po prostu o wiele swobodniej, no to też widać po dzisiejszym nagraniu chociażby. Tak, gdzie- wiesz co, ja też patrząc na to, co było nagrywane 3 lata temu, a patrząc na to, co wychodzi takiego świeżego, można powiedzieć, tak patrzę, sam mogę zauważyć progres, tak? Więc Na tym polega rozwój po prostu. Jest to bardzo, bardzo fajne. Mhm. Artur, ty zaczynasz, Tomek wspomniał. To będą podobne szkolenia, czy macie na to inny pomysł? Jak to będzie wyglądało? Czy po prostu Tomek jako nowy szef już zrzuca na ciebie te obowiązki? Nie, to myślę, że będzie nadal wyglądało chyba w takiej formie, w jakiej jest, a tak naprawdę pokaże to tak naprawdę czas. Natomiast jeżeli chodzi, ja jeszcze na chwileczkę wrócę do 2 takich spraw związanych właśnie z nagrywaniem tych filmów. I mój pierwszy taki efekt, kiedy cały dzień spędziłem na budowie, na której strasznie wiało, trwało 8 godzin tego kręcenia i później widzę efekt finalny, mówię, Boże, 8 minut filmu. To tak długi film. No, A 8 godzin kręcenia, nie? A wiesz, jeszcze, sorry, że ja ci przerwę, ale to jest tak, że wiesz, jeżeli nagrywamy w studio, no to jest fajnie, bo jest cisza, zgadza się. kartkę nakleimy na drzwi, proszę nie przeszkadzać, nie wchodzić i tak dalej. Ale jak właśnie jest budowa i tramwaj co chwilę jedzie, a to karetka, a to policja, to później się robi. albo Krzysiu, nie wierć, nie wierć. No dokładnie, jeżeli Nie to robimy teraz. na budowie, to gdzieś ktoś wierci, gdzieś ktoś coś robi, wyburza i to po prostu czasami nie jest takie proste do zrobienia. Wychodzi na to, że najtrudniejszą robotą, jaką wykonujecie, są dla was nagrania szkoleniowe. Może nie tyle najtrudniejszą, Ciekawe, co na pewno są ciekawe. To tak, tu się zgadzam, Na są pewno są ciekawe, ciekawe. na pewno są angażujące bardzo mocno. I jakby mniej przewidywalne niż taka interakcja z człowiekiem. Człowiek też jest nieprzewidywalny, wiadomo, natomiast jakby to, co się dzieje gdzieś tam na tych nagraniach, na tych budowach, zawsze jest jakiś taki element, nie wiem jak ty masz, Tomek, ale u nas jest zawsze tak, że coś się w cudzysłowie wykrzaczy. Niby wszystko To mamy jest norma. przygotowane, ale Niby nagle... na tip-top, a niby... Ale potem Czegoś robicie zabrakło. to tak samo jak podczas szkoleń stacjonarnych, mrugniecie do siebie To jest nasz okiem, sekret. ale nikt nie wie, nikt nie To zauważy. jest nasz sekret. Robicie to na tyle dobrze. Słuchajcie, teraz Artur, ciebie bym... Ale ja jeszcze tylko zakończę temat jakby filmu. Zakończ. Staję się fanem twojego dopowiadania. Dawaj, no. Tomek, gwarantuję ci, nie idę z tobą w rywalizację na ilość fanów i fanek. No to, To żebyś wiedział. To musimy, Publiczna mimo że jak deklaracja. uzgodniliśmy na początku, siedzą tu sami przystojni mężczyźni, Tomkowi musimy chyba oddać pierwszeństwo i jakby nikt mu nie podskoczy. Tak, są takie Oj, święta, tam, oddajemy oj, ci tam. tą palmę. No myślę, że on zabrał już sam, a właściwie zabrali jego fani, fanki, co widać i można przeczytać. Artur, teraz ty na pierwszym planie, ty i Darek, już pogubiłem się w tym pozdrawianiu. Darek jest tutaj ze mną. Kolejny raz go pozdrawiamy. Nie wiem, czy 4. czy 5., ale pozdrawiamy. To jest... Przed tobą coś jest. Jak nie wiem, czy Krzysiowi się uda złapać, czy nie, ale jest to jakby grafika, o której za chwilkę powiemy i z czym jest związana. To jest trochę, właściwie nie trochę, to jest dziecko twoje i Darka. Jeżeli jest więcej osób tu zaangażowanych, jeżeli chodzi o samą ideę, to też zaraz o tym opowiesz. Pomysł z ubiegłego roku, który bardzo szybko zamienił się w projekt, który został bardzo szybko też realizowany i nienawidzę tego słowa, ale wdrażany jakby, wprowadzany w życie. Roleplay Academy Junior.
Powiedz nam, co to jest to dziecko, bo ten junior to ktoś młodszy, co to jest to dziecko Roleplay Academy? Faktycznie jest to, w cudzysłowie oczywiście, dziecko Darka i moje. Generalnie zaczęło się od targów bodajże Budma w 2023 roku, gdzie na nasze stoisko podszedł wychowawca z klasą, która przyjechała na te targi. No generalnie tam mieli okazję potestować nasze produkty, nasze rozwiązania, nasze elektronarzędzia. No i po rozmowie akurat w tym momencie z Darkiem, bo tam było naprawdę sporo ludzi, stwierdził, że fajnie by było, gdybyśmy go kiedyś odwiedzili. To była bardzo odległa idea, on tylko zostawił wizytówkę, troszeczkę na początku jakby nie zwróciliśmy na to uwagi do momentu, kiedy jakby ten kurz po targach nie opadł. W momencie, kiedy to wszystko się zadziało i Darek wrócił, mówił, że pamiętasz tą grupę z Budmy? Ja mówię, no pamiętam, bardzo fajnie, że ta młodzież była w ogóle taka zaangażowana i tak dalej. No bo tutaj może się z nimi spotkamy, no zostawił ten opiekun wizytówkę, może pojedziemy do nich, ja mówię, wiesz co, a może zróbmy nawet trochę więcej. A Darek mówi, to co, robimy z tego coś cyklicznego. Ja mówię, no jasne, spróbujmy. Nie? No i tak jakby zaczęła się rodzić idea. Stworzyliśmy coś w rodzaju takiego regulaminu, bo też nie chcieliśmy wyjść jakby do tych ludzi nieprzygotowanym na zasadzie, że mamy jakąś ofertę, a w sumie to nie wiadomo, jaka ona do końca jest. I w momencie, kiedy ta oferta jakby się pojawiła, no to zaczęliśmy od tego jednego właśnie pana, tego opiekuna. No i okazało się, że to był chyba strzał w dziesiątkę, bo ten pan jest po prostu pasjonatem. Zbigniew Morawski, nie wiem, czy tutaj akurat, jeżeli chodzi o... Też pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy, tak. Opiekun warsztatów ze szkoły w Górze. Miałem okazję poznać, tak. sympatyczny pan Tak i jest. prawdziwy pasjonat chyba, ale to zaraz powiesz. Zgadza się. No i generalnie na podstawie tego stworzyliśmy właśnie tutaj Roleplay Academy Junior, jakby cały projekt, który jest skierowany do młodzieży ze szkół średnich o profilu budowlanym. Zarówno szkół zawodowych, jak i szkół techników budowlanych. No i generalnie jakby idea na początku pojawiła się taka, że będziemy działali dwutorowo. Pierwszy ten taki powiedzmy core, w którym będziemy się poruszali, ten taki główny nurt, to będzie będą szkolenia wyjazdowe, gdzie my jedziemy do szkół, spotykamy się tak naprawdę właśnie tam i no jakby zaczęliśmy od tej góry, faktycznie pojechaliśmy tam we dwóch, zobaczyliśmy jak to w ogóle działa. Okazało się, że to jest bardzo specyficzne środowisko, szczególnie mówię tutaj o tych opiekunach grup, bo to są bardzo często właśnie pasjonaci, to nie tylko pan Zbigniew. No i jakby od tego zaczęło się to wszystko kręcić. Na początku trochę trudno było nam jakby nawiązać kontakt z tymi szkołami, no bo to trzeba było samemu wyszukać te szkoły, dzwonić, tam przekopać się jakby przez tą całą biurokrację, bo wiadomo, te numery, które gdzieś tam są na stronach, no to są numery do sekretariatów, a to trzeba się skontaktować z kimś, powiedzmy, kto odpowiada za warsztat. No ale jakby rok później, targi Budma i okazuje się, że dopiero wtedy poznajemy, w jakie środowisko weszliśmy, bo okazało się, że mieliśmy wizytę chyba z 8 szkół na naszym stanowisku, które same nas pytały, bo gdzieś tam słyszały, czy my byśmy do nich nie przyjechali. I można powiedzieć, że tak naprawdę jak wchodziliśmy w to trochę w cudzysłowie w ciemno, no to tak można powiedzieć, że na ten moment trudno nam jest to zatrzymać. Lawina ruszyła. Lawina ruszyła, dokładnie. Już wiem o tym, że z tych takich terminów, które zaplanowaliśmy dla szkół, odrobinkę je przekroczymy. Pierwotnie było zaplanowanych 9 szkół. Pamiętam, jak pisaliśmy o tym na stronie. Tak, tak, zgadza się. Mówimy o szkołach, do których my będziemy jeździli. Natomiast już na ten moment byliśmy w 6 szkołach. 6 szkołach i 3 razy szkoły były u nas tutaj w Akademii. I to jest taki etap, który generalnie pozwala nam jakby odkryć to, co się w ogóle dzieje w tych szkołach. Ja kiedyś dawno temu kończyłem jako swoją szkołę średnią też technikum budowlane. Wiem, jak to wyglądało. Ja już nie jestem... O wieku nie rozmawiamy, ustaliliśmy tutaj. No. I mnie fascynuje generalnie to, jak teraz działają te warsztaty budowlane właśnie w tego typu szkołach, jak to się rozwija. I mogę powiedzieć tylko ze swojej strony, że już pomijając samą pasję tych organizatorów, tych ludzi, z którymi mamy kontakt bezpośrednio, czyli właśnie opiekunów warsztatów, no to podziwiam to, jak ta młodzież jest w ogóle zaangażowana w momencie, kiedy my tam do nich przyjeżdżamy. Na przykład, nie wiem, jedną z największych takich odwiedzin, które mieliśmy, była szkoła w Tarnobrzegu, tam było prawie 70 uczniów. Sala była nagłośniona. Nie tylko lawina ruszyła, ale skala od razu rośnie. Tak jest. Tak? Tak jest. Mało tego, okazało się, że jesteśmy tam w ogóle pierwszą szkołą od pandemii, bo wcześniej tam jakieś firmy do nich przyjeżdżały, natomiast my byliśmy pierwszą firmą, która pojawiła się u nich po pandemii, czyli mamy, można powiedzieć, że już pandemia ile? 3-4 lata? No, już troszkę minęło. Najważniejsze, że zapomnieliśmy i nie pamiętam. Dokładnie. Nie chcemy do tego wracać. Natomiast jakby
też jakby otworzył się przed Darkiem, przede mną ocean możliwości. Bo co się okazuje? Okazuje się, że jakby same szkoły to nie jest do końca wszystko, bo na przykład mamy szansę, to się zadzieje w maju, tutaj jakby konkretnych terminów nie będę jeszcze mówił, ale pojawimy My się... jesteśmy w tym podcaście w takim międzyczasie, który nie Dokładnie. istnieje i Dokładnie. Tutaj czas jest względny. Dokładnie Czas jest tak. względny. I na przykład w maju będziemy, pod koniec maja będziemy na finale Olimpiady Buduj z Pasją, która jest organizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej. No i tam generalnie będziemy jedną z firm, która też będzie prezentowała nasze rozwiązania i weźmie udział w tej właśnie olimpiadzie jako partner samej olimpiady. Powiedziałeś o tym zainteresowaniu natychmiastowym właściwie, o tym, że fajnie weszliście w ten projekt pod koniec ubiegłego roku, to było zdaje się z tego co pamiętam. Goście przedwczoraj byli kolejni u nas, z tego co pamiętam, a powinienem pamiętać, bo robiłem zdjęcia. Powiedz Artur, bo pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, ty mi o tym opowiadałeś. Po co są te szkolenia? Bo zawsze jest to pytanie, dlaczego? Pamiętam, że powiedziałeś mi wtedy, że to jest pokolenie, które za chwilkę będzie albo naszymi klientami, albo naszymi współpracownikami, albo współpracowniczkami, bo tam było dużo dziewczyn też. Prawda. Żeby nie zabrzmiało to źle, ale było dużo dziewczyn, które też biorą udział w tych zajęciach. Opowiedz troszkę więcej o tym. Okej. Czyli po co jakby to robimy? To będzie też dwutorowo. Jesteśmy firmą, która generalnie produkuje różnego rodzaju rozwiązania. Nie jesteśmy tylko dystrybutorem, ale również produkujemy. Jakby chcemy, żeby ta znajomość marki Roplak była też, wychodziła na coraz szersze tak naprawdę wody. I jakby w momencie, kiedy my tu pieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu. W momencie, kiedy pojawiamy się w tych szkołach, to raz, że powodujemy, że uczniowie, którzy za chwilę, tak jak wspominałem, wyjdą na ten rynek pracy, będą już znali markę Roplak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wracam na chwileczkę do tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku. Strach przed tym, żeby czegoś spróbować. Branża budowlana, czy jest łatwa, czy nie, niech sobie każdy oceni sam, natomiast ten strach faktycznie się pojawia i taka osoba, która w szkole średniej, dajmy na to, dotknie tej młotowiertarki, o której rozmawialiśmy na samym początku, spróbuje jak działa zakrętarka, czy jak działa na przykład osadzek gazowy, czy na przykład nauczy się jak prawidłowo montować kotwę opaskową, będzie miał tą wiedzę, którą wykorzysta za chwileczkę na tym rynku pracy. Jeżeli wejdzie oczywiście w branżę budowlaną. A tu też jest taka trochę paradoksalna sytuacja, bo też wspominałeś, że mimo, że to są jakby profilowane szkoły, jakby mają zajęcia praktyczne, teoretyczne wiadomo, ale zdarza się, to pewnie wynika ze względu takiego, że szkołom też często brakuje jakby środków na pewne rzeczy. Natomiast dochodzi do sytuacji, gdzie na przykład uczeń, nie wiem, drugiej, trzeciej klasy, tak, pierwszy raz ma kontakt z elektronarzędziem, bo Zgadza też mi o się. tym wspominałeś. Tak, to zgadza taka się. jest szansa do tego, żeby po prostu skorzystać z produktów jakichś tam premium, no bo tutaj mówimy o Roplagu, ale to nie tylko premium, ale w ogóle tak naprawdę, tak? Tak jest, dokładnie tak jak mówisz. Właśnie to jest fascynujące, jak łatwo adaptują się ci ludzie, tak? Te młodzi ludzie tak naprawdę, do tego, żeby właśnie za chwileczkę używać i robić to prawidłowo. I to, o czym ty mówiłeś na samym początku, że jak miałeś tą profesjonalną motowiertarkę i gdzieś tam mocno ją cisnąłeś i Ja jestem mocny w gębie tylko. taki chłopak czy dziewczyna, która właśnie wykorzysta to na naszym szkoleniu, spróbuje jak to w ogóle działa, ona na przykład takiego dylematu już nie będzie miała gdzieś tam powiedzmy w przyszłości, no nie? Kolejna ważna, w sumie bardzo ważna rzecz, to jest taki trochę biznesowy język, który jest już bardzo oklepany. Ja też go nie lubię, tak jak ty nie lubisz słowa wdrażam, to ja nie lubię tej sytuacji win-win, ale tutaj akurat w wypadku Roplak Academy Junior ja uważam, że to jest sytuacja win-win. My dajemy Sytuacja od siebie. jest fajna, mówisz o nazwie Tak, tylko. tak. Ja mówię tylko o nazwie. My dajemy od siebie tą wiedzę, która tak naprawdę będzie procentowała dla tych ludzi tak naprawdę później. Natomiast to, co my dostajemy, no to my dostajemy efekt jakiś tam powiedzmy biznesowy odroczony w czasie. Ale tak to jest to, co wygląda. powiedziałeś, to jest bardzo ważna rzecz, że zaistnienie jakby marki i też powiązanej z tym jakości, rozumiem, gdzieś u ludzi, którzy za chwilkę będą się tym zajmowali profesjonalnie. Ja uwielbiam w ogóle te spotkania z bardzo ważnego powodu. Bardzo pozytywna energia, mnóstwo takiej interakcji, która wykracza poza takie powiedzmy normy w świecie dorosłych. Tam jest większa otwartość na próbowanie.
A wy dajecie tą szansę, bo chociażby Dokładnie. można zaobserwować podczas waszych szkoleń próby na kołkach, tak? Wkrętach, gdzie obciążacie. Znaczy inaczej, można zrobić to, czego w domu raczej No nie robi nie się powinno się robić. robić. Czyli po prostu coś się zniszczy, ale to zniszczy się po to, żeby wiedzieć, jaka jest wytrzymałość i jakby zapamiętać to. Bardzo fajnie to prowadzicie, to naprawdę fajnie wypada. My się z tą młodzieżą zakładamy, no powiedz mi, ile to ci wytrzyma. Będziemy mhm. tutaj wieszali, tutaj taka sugestia do Tomka, brakuje nam krążków do handli. trzeba odwiedzić Ostatnio wytrzymało naprawdę dużo. Słuchajcie, gada się z wami przesympatycznie. Tematów tych poruszyliśmy, podejrzewam, połowę i moglibyśmy jeszcze trzecią część dopisać. Przypomnijcie na koniec, gdzie szukać Roleplay Academy, Roleplay Academy Junior, gdzie wszystkie informacje dotyczące szkoleń, zapisów na szkolenia, zakresu szkoleń, kontaktu z wami, gdzie tego szukać? Przede wszystkim na naszej stronie internetowej jest zakładce Roleplay Academy. Tam Czyli roleplay.com. Mhm. Dokładnie. Tam możemy znaleźć kalendarz, możemy znaleźć formularze, gdzie można wysłać jakieś informacje. Zakładka jest widoczna na głównej stronie. Dokładnie więc tak. problemu. No, dla naszych pracowników wystarczy, że tak powiem, wyooutlookować nas w Outlooku. Albo uśmiechnąć się do Tomka czy Artura, jak będą przechodzić, nie paląc papierosów. Nie, Artur nie pali naprawdę. Znaczy, no dobra, nie wchodźmy. Przepraszam, ja palę biernie. Ty palisz biernie. Czyli tak, roleplay.com to jest główne źródło informacji. Szukamy też na YouTubie w różnych językach, bo to już nie jest tylko język polski, prawda? Tak? Z tego co wiem, czy to jeszcze są. Czy zdradzam coś? Jeśli chodzi o YouTube, na razie język polski. Dobra, okej. Na razie. Ale nie, no napisy automatyczne można też wygenerować. Te miejsca to są te przede wszystkim miejsca, gdzie was można znaleźć, zanim was się pozna jakby osobiście gdzieś tam podczas szkoleń. Słuchajcie, bardzo, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze Dziękujemy spotkanie. za zaproszenie. Mam nadzieję, że dziękujemy. było wam przynajmniej w połowie tak miło jak mi. A ja bym chciał jeszcze tylko skorzystać z okazji i na koniec nie musimy wcale wchodzić w ton śmiertelnie poważny, tym bardziej, że on nie był przez te osoby, o których chcę wspomnieć i też pozdrowić, dzisiaj taki oczekiwany. Tak się złożyło, że nagrywamy ten odcinek niedługo po smutnym wydarzeniu, bo pożegnaliśmy panią Krystynę Koelner, założycielkę naszej firmy. I tak naprawdę takie serce Roleplaga. Wiem, że pani Krystyna poza tym, że była gościem jednego z odcinków, była też fanką całego cyklu i naprawdę mówiła mi o tym, że wyczekiwała kolejnych odcinków, prawie tak jak Tomek, albo tak samo jak Tomek i słuchała ich natychmiast po publikacji. No, wydarzenie jest smutne, ale chciałbym to z uśmiechem też przekazać, bo pani Krystyna miała poczucie humoru i miała znakomite podejście do nas wszystkich. Więc mam nadzieję, że w waszym imieniu również pozdrawiam panią Krystynę Jak gdziekolwiek najbardziej. Ze teraz szczególną jest. dedykacją dedykujemy Tak. może ten odcinek. Pozdrawiamy i dzięki wielkie za uwagę. Dzięki. Gośćmi Dzięki. byli Tomasz Chojka, Artur Uczaj. i Michał Reńczuk się kłania. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, cześć. cześć.